Siemanko, siemanko. Dzisiaj wam trochę pokażemy, co dzieje się w Budwie w nocy. Jest właśnie 21, idziemy sobie wzdłuż plaży. I jak na razie nie dzieje się za wiele, szczerze mówiąc. W restauracjach też nie ma jakoś full ludzi. Przed chwilą usłyszeliśmy nawet, że tak naprawdę dla nich to już jest koniec sezonu i że teraz już nie ma tu tyle ludzi co normalnie, co mnie bardzo dziwi, bo tak naprawdę w ciągu dnia widać masę tych ludzi, ale wieczorem jakoś jak na razie szału nie ma. Zobaczymy, zaraz dojdziemy może do jakiegoś beach baru, pokażemy, co się dzieje. Koko. No tutaj się chyba powinno coś zaczynać, no ale muzyki nie słychać. Powiem wam, że jak tak wygląda to życie nocne w Budwie, to bardzo źle trafiliśmy jak na razie i nie wiem, czy przypadkiem faktycznie nie jesteśmy tutaj już za późno. Znaczy, że jest sezonowo za późno. No ale tak naprawdę mamy połowę sierpnia. Także dziwne, bo ja myślę, że tu już sezon będzie do września. No ale zobaczymy. Może jest jeszcze po prostu za wcześnie. Może się zaraz wszystko zmieni. 21. Na deptaku coraz więcej ludzi. No ale jak na razie z tej strony plaży imprez nie ma. Zjemy kolację, idziemy zobaczyć dalej. Bo to jest niemożliwe, żeby w najbardziej imprezowym miejscu w całej Czarnogórze nie było imprez. Po prostu jesteśmy chyba w złym miejscu. No i tutaj mamy teatro. Ale to było typowo jakieś disco polo. Ale tu jest zaraz kolejny. Nazywa się Ambient. Tak? Ambiento. Dobra, przeszliśmy prawie wszystkie miejsca. Większość w ogóle zamknięta. Nie wiem dlaczego. I teraz przechodzimy znowu do Ambiente, ale już do nightclub. Czyli tu też do normalnej dyskoteki. Patrzcie, jaka kolejka jest. Także powinno być dobrze. Kolejka jest naprawdę bardzo, bardzo długa. Ciekawe, ile tu będziemy stali w ogóle. Ale to dobrze świadczy o tym miejscu. Siemanko w kolejny dzień. Zaraz wam troszkę opowiemy o tym, co wydarzyło się wczoraj, a raczej o tej porażce, która się tutaj wczoraj wydarzyła. No i pokażemy wam dzisiaj, jak wygląda Budwa. Stąd opływają takie małe statki. Za 5 euro można sobie popłynąć na dwie wysepki. Patrz jak lecą. Zapełnione już. No i tak ogólnie wygląda tu plaża. Woda bardzo ładna, czyściutka. Dobra. Zaczynając od tego, co tu się wydarzyło wczoraj, to powiem wam, że życie nocne w Budwie jest moim największym rozczarowaniem chyba z ostatnich czasów. Ja nie wiem, jak ktoś może mówić, że tu są najlepsze imprezy. To ja nie wiem, to chyba nie był na dobrej imprezie, albo... Nie, no naprawdę to był taki dramat. Tego się nawet nie da opisać. Wszędzie bałkańska muzyka. Znaczy, zacznijmy od tego, tu jest mnóstwo młodych ludzi. To jakby trzeba przyznać. Z 80% to raczej są młodzi ludzie, całe grupki i liczyliśmy, że po prostu można się tutaj fajnie pobawić w fajnym klubie, w fajnej muzyce. No. A tu tak, połowa klubów pozamykana, a jak otwarte, to tylko muzyka bałkańska. Wyobraźcie sobie, że w imprezowym miejscu nie ma ani jednego klubu z muzyką międzynarodową. No. Byliśmy w szoku. Naprawdę, wczoraj sprawdzaliśmy kluby. To nie dość, że, no tak jak właśnie Ala powiedziała, była sobota
największy klub był w ogóle zamknięty całkowicie. W innych wyleciała właśnie tylko ta dobra, jak ktoś lubi bałkańską muzykę, ktoś lubi i rozumie w ogóle, co oni śpiewają, to dla tych ludzi tutaj to było świetne. No nie wiem, bo też nie wyglądali... Ale oni się nie bawili nawet. Oni tylko stali, sobie śpiewali. Nie wiem. Ja byłam kiedyś, kilka lat temu, jakieś 8 albo 9, albo może nawet więcej, na imprezie w Maximusie w Kotorze i bardzo mi się wtedy tam podobało, bo tam była taka muzyka elektroniczna i byłam naprawdę zadowolona, a teraz tutaj oni każdy ma stolik, nie ma możliwości, żeby nie mieć stolika i wejść do klubu. Musisz mieć stolik, więc zazwyczaj no jakby trzeba coś zamówić, ale to powiedzmy oczywista oczywistość, chociaż w Polsce można nie zamawiać, no ale okej. I ty tańczysz tylko przy tym stoliku swoim, nie możesz się przemieszczać po klubie. Tańczysz przy swoim stoliku, a jeszcze tańczysz, to by było to jest za dużo powiedziane, no. Ale oni naprawdę autentycznie stali w miejscu. Dobra, podsumowując, największe rozczarowanie jakie mogło być, naprawdę przyjechaliśmy tutaj, liczyliśmy na świetne miejsce imprezowe. Chcieliśmy odcinek zrobić z życia nocnego. I tak dalej, a tu po prostu tego nie było. Jeśli ktoś był tutaj, może my jesteśmy w złym okresie już, ale jeśli ktoś tutaj był w takim okresie, że trafił na normalne imprezy z normalną muzyką i tak dalej, dajcie znać w komentarzach, bo to, co ja czytałem na internecie, a to, co się stało tutaj, to była porażka, totalna porażka. Nie było ani jednego miejsca, do którego mogliśmy pójść, potańczyć. Serio. My już nawet chcieliśmy jakiś bar, w którym można tańczyć z muzyką międzynarodową, ale nie ma. Także niestety, życie nocne w Kotorze. Więc w Budwie. W Budwie. Pamiętajcie, że jak przyjeżdżacie na plażę, musicie się przygotować na to, że jest wszędzie masa ludzi oczywiście. Jak wam mówiłem wcześniej, nie ma piasku, są kamienie. Ja na przykład plaż kamienistych nie cierpię. W ogóle dla mnie, nie wiem, plaża, która ma kamienie, to nie jest plaża. Bo tutaj nie ma żadnej przyjemności w leżeniu na tych kamieniach. Jest dużo ludzi. Przejdziemy się jeszcze teraz na Stary Rynek? Na Stary Rynek? Nie, Stare Miasto. Stare Miasto, no. Pokażę wam jeszcze tamtą część. Zresztą sami tam jeszcze nie byliśmy. Jakbyście chcieli jakieś sporty wodne, to macie tu parasailing. Tu możecie zobaczyć sobie ceny, jakie są. Tutaj skutery. Hello. Thank you. No. O, tutaj jeszcze jest towing. W ogóle tutaj jak sobie idziecie przez Budwę. Thank you. Jak idziecie przez plażę, to musicie wiedzieć, że właśnie macie jeden deptak przy samej plaży i jeden jest tam zaraz kawałek dalej. Będziemy nim wracać, to wam pokażemy. No, są całkiem przyjemne. Tak, jakby ktoś z was chciał na jakąś imprezową łódkę, no ale 25 € per person za osobę plus 3 drinki. Ale taka strasznie malutka. Słabo, bardzo słabo. Dla mnie osobiście Budwa jest lepsza niż Kotor. Znaczy bardziej mi się tu podoba osobiście. Żeby sobie pochodzić. W Kotorze oczywiście Stare Miasto cudowne. Bardzo, bardzo cudowne. Ale pod względem tego, że sobie właśnie pochodzić wzdłuż plaży, przez ten port przejść i tak dalej, no to tutaj mi się dużo bardziej podoba. Nie wspominam o imprezach, które miały być tutaj najlepsze. Imprezy, których imprezy były, ale nie w naszym stylu, zdecydowanie. Ja się totalnie nie zgadzam jak coś. No ale w Starym Mieście, tak naprawdę poza Starym Miastem w Kotorze, co masz takiego ale świetnego? Zdecydowanie ja bardziej wolę klimat. Jakie te kamienie są śliskie. No właśnie myślić może tędy. Ja zdecydowanie bardziej wolę klimat Kotoru albo jakieś inne małe miasteczko, tak jak na przykład w Rizan byłam, na wykopaliskach, to właśnie taki klimat mi bardziej odpowiada. Tutaj jest dla mnie za dużo ludzi, za dużo kiczu. To nie jest mój klimat. Ale to też nie jest zdecydowanie to miejsce, które było opisywane w internecie, że się przyjedzie, impreza jest na każdym kroku. Kurde, to się wywalę na tych kamieniach zaraz. Nie wiem, ten kamień i mój klapek to jest lodowisko po prostu.
A uwierzcie mi, że te klapki już były w niejednym miejscu na świecie i na pewno nic mi się tutaj nie stanie. Byłem w gorszych miejscach. No. Nie, no mi się ogólnie tutaj spoko podoba. Jakbym miał na przykład przyjechać drugi raz, bym miał do wyboru, czy przyjechać do Kotoru, czy do Budwy, przyjechałbym do Budwy. Ale to jest tylko moje zdanie. A no to, ale fajnie, że ja mam na przykład inne, bo możecie sobie posłuchać też innego zdania. Ja bym przyjechała zdecydowanie bardziej do innego miasta. Ale ja mówię między Kotorem a Budwą. To ja do Kotoru zdecydowanie. Do Kotoru? Mhm. W Kotorze tak naprawdę co da, masz oprócz Starego Miasta? To jest po prostu ładnie i przyjemnie. Fajne jak ci... O, ten z tyłu jaki jest, ten szary. A, Niezły dzwon. No i tu się już zaczynają mury. Idziemy do środka zobaczyć. Do środka pójdziemy, tak? tak, tam są uliczki takie. No tu już pięknie wygląda. Klimacik niezły. O, ja widzę coś dla mnie. Lody. Wiecie czego jeszcze tutaj nie widziałem? Czekaj, to sprawdzę, żeby nie było, że... No tak, nie ma. Nigdzie nie widziałem w Czarnogórze pizzy hawajskiej. Ty widziałeś gdzieś? Nie, ale podejrzewam, że im bliżej jesteśmy Włoch, tym dalej jesteśmy od pizzy hawajskiej. Ma to w sumie sens. Jesteśmy bliżej i tak naprawdę dalej. I od sosu czosnkowego, bo właśnie też tego nie uznają. Co dla mnie to jest po prostu My uwielbiamy. strzał w kolana, jak pizza jest bez sosu czosnkowego. A my w ogóle lubimy taką chamską pizzę, taką w polskim stylu z sosem czosnkowym. Najlepsza pizza to jest właśnie polska z ananasem i sosem czosnkowym. Zgadzam się, totalnie, dla mnie tak samo. Totalnie każdy Włoch by nas znienawidził za to, ale ja na przykład włoskiej pizzy nie lubię. Dla mnie włoska pizza to jest sam papier i ja lubię taką chamską pizzę. O, zeszka fajna uliczka wąska. I te okiennice potwierane, co? Może to Stare Miasto jest mniejsze niż to w Kotorze, ale tu jest dużo mniej ludzi, to daje trochę też takiego uroku, no nie, że Moim zdaniem jest naprawdę lepiej. Tam w Kotorze wczoraj było za dużo, tam się trzeba było przepychać w uliczkach, dużo ludzi było. co nie było ciekawe, nie było bardzo niefajne. Ale tam jednak masz taki klimat właśnie tych dużo tych knajpek, żeby sobie usiąść tutaj. Nie ma aż tyle, tego bardziej takie sklepiki. I też zobacz, że w Kotorze było bardzo dużo rękodzieła, a tutaj jest też dużo chińszczyzny. Właśnie sobie czytam jakieś tam informacje różne o Budwie. Wszędzie, w większości miejsc jest napisane, że to jest fajne, właśnie imprezowe miasteczko. Także pamiętajcie, jeśli się tu będziecie wybierali, będziecie chcieli nie wiem, się zabawić albo coś, pamiętajcie, żeby sprawdzić najpierw na internecie, jaki jest artysta, ile kosztuje wstęp, jaki jest rodzaj muzyki, bo przyjdziecie i się zawiedziecie, a trzeba płacić wstępy. Drinki wczoraj płaciliśmy po 10 euro za jednego. Nie. No tak, no. Chyba, że też 5. 10, 40 euro zapłaciłem za 4. Także przemyślcie to dobrze, bo my wczoraj na przykład naszym największym zawodem było to, że weszliśmy na imprezę o 1:10, a wyszliśmy o 1:50. Wiecie co? Mało mnie już w Europie naprawdę zaskakuje, bo tak naprawdę zostało mi jeszcze chyba 5 krajów, których nie widziałem w Europie. I wiecie, no tak naprawdę wydawało mi się, że to najlepsze już widziałem, a jednak Czarnogóra bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo. U mnie też jest wysoko. A jakbyście sobie chcieli kupić na przykład czapkę zimową albo... co to jest? A, to są rękawy takie długie i skarpetki. No, jakbyście sobie chcieli kupić, Jak to... Peru dosłownie. No, jak będziecie chcieli, to sobie możecie tutaj kupić. No problem.
Chciałem wam jeszcze pokazać teraz, jak wygląda tutaj plaża, już na samym końcu. I też zaraz wystartuję dronem, o ile się uda, o ile nie ma zakazu. I zobaczycie wszystko z góry. No. To jest fajnie, naprawdę. To jest fajnie, naprawdę. To jest fajnie, naprawdę. Tak już bardziej takie malutkie kamyczki. No, zdecydowanie najlepiej. No i z góry od razu wszystko inaczej wygląda. Dobra, myślę, że wam pokazaliśmy w miarę spoko Budwę, co ma do zaoferowania przede wszystkim. Możecie sobie porównać z tym, co mogliście zobaczyć na ostatnim odcinku, który był właśnie z Kotoru, teraz Budwa i zaraz jeszcze w dalszej części tego odcinka pojedziemy do... Perastu. A, to kolejne jutro, tak? Co? To kolejne tam, gdzie miałeś kopaliska? A no po drodze, ale tam nie ma za dużo, po prostu ja tam chcę z sentymentu pojechać odwiedzić. Ja nawet nie wiem, czy ty będziesz to nagrywał, tylko ja chcę po prostu tam pojechać. Jedziemy teraz do Perastu. Mamy tam ile godzin drogi? Nie, nawet. Jeszcze kawałek No teraz korki za tam. Kotorem. Ale bardzo warto zobaczyć. Możecie zobaczyć też za 15 euro macie 2 godziny cruzem. Parę miejscówek sobie fajnych zwiedzicie. Tutaj godziny. Tak, godziny macie Instagram. 15 euro. Widzicie, w Kotorze kosztowało 40, wiadomo, że trochę inne miejsca, ale rejs kosztował 40. No, Kotor zdecydowanie droższy. Dobra, pokażę wam hotel, w którym się zatrzymaliśmy. Nazywa się Admirał. Fajnie macie tutaj parking, także jak ktoś przyjedzie samochodem, spokojnie możecie sobie zaparkować. Ceny parkingów tutaj też przy parkowaniu tak całodniowym trochę wychodzą. 4 gwiazdki. Tutaj jest piękna restauracja, gdzie w cenie pokoju mieliśmy śniadania, bufecik. Pokażemy trochę, jak wygląda dalej. Pokażę wam, jak wygląda siłownia. Tutaj jest worek elegancki. Tutaj dalsza część restauracji, właśnie tu się chodziło na śniadanie, tu był bufet rozłożony. Toalety już wam pokażę, jak wygląda basen. Wieczorem jest pięknie poświetlony. Niebieski kolor, super wygląda. No i taki basenik tutaj jest. Ani razu z niego nie skorzystaliśmy. Ale mamy. Ale mamy. No, pokoje nie są jakieś duże, ale w miarę spoko. Czyściutko wszystko, fajnie. Czekajcie, jeszcze wam pokażę. Myślę, że tutaj tarasik. Dokładnie jak jest w pokoju, to nie mogę wam pokazać, bo mamy taki burdel, że szok. Jak będziemy wyjeżdżać, to Będziemy wyjeżdżać, to pokażemy. No ale jeszcze wam pokażę balkon z widokiem właśnie na basen. Tu od razu jak się przejdzie przez drogę, idzie się kawałeczek i jest plaża. Znaczy tak, przypuśćmy z 200 metrów trzeba przejść, 200-300 metrów. Ale tak w linii prostej, są przejścia. Za hotel zapłaciliśmy 2200 za 4 noce. Właśnie dlatego, że chcieliśmy mieć z basenem, w miarę blisko plaży, z siłownią, żeby można było sobie trenować. No i powiem wam, że przy tym jak widziałem też inne ceny hoteli, ta cena to jest naprawdę dobra. Widziałem nawet ten hotel też, bo my teraz na weekend, no to oczywiście weekend jest droższy, ale widziałem już nawet za 100 euro, 110 euro na noc. Także jakbyśmy mieli zapłacić, nie wiem, jakieś 400-450 zł, świetnie, bardzo, bardzo warte. Ja uważam, że nawet jak daliśmy 550, to i tak było warte. Jedziemy do Perastu, jeszcze mamy tam 5 km. Zaczął się Golden Hour. Tak pięknie wszystko świeci, te góry dookoła, cudownie.
No i dojechaliśmy do miejscowości Perast. Zaszło słońce. Ale musicie wiedzieć, co tutaj świetnego. Na przykład ten kościół na wysepce. Jutro tutaj przyjedziemy w dzień jeszcze, bo i tak tędy mamy trasę. Także jutro to dopiero polatam, to zobaczycie to. Ale wygląda super. Wygląda jak na jeziorze na Słowenii. Co jak przyjeżdżacie, możecie zobaczyć sobie ceny parkingu. 800 całodniowy, 15 za 24 godziny. No i bus trochę więcej. A jeśli nie jesteście samochodem, to zawsze możecie przyjechać do Perastu z Kotoru. Jest autobus linii Blue Line i on kosztuje 1,5 euro. I jedzie około 25 minut, ale oczywiście zależy od korku, bo tutaj jest, wiecie, tylko jedna taka ulica wzdłuż, więc jak jest zakorkowana, to jest zakorkowana. To jest zakorkowana. W skrócie. Jak jest zakorkowana, to żeście wiedzieli, że jest zakorkowana. O, tutaj też możecie kupić wycieczki. Ale podejrzewam, że tutaj jest najdrożej, dlatego że Perast to jest takie najbardziej, nie wiem jak to powiedzieć, takie luksusowe, fancy miejsce. No. Tutaj dużo właśnie jakichś takich, nie wiem, znanych aktorów też ma jakieś swoje apartamenty na przykład. Która godzina 19? Za 2 minuty, więc nie wiem czemu teraz. O, to źle im zegarek chodzi. No jak będziecie iść w Kotorze albo w Budwie, to myślę, że taki Perast to jest też takie miejsce must see, które trzeba zobaczyć. No a wycieczka na tą wysepkę 5 euro kosztuje 5 euro, tak? normalnie, a nam pan na przystanku, znaczy na parkingu powiedział, że 15 euro. 15 nas chciał skasować. Za to, żebyśmy mogli sobie tam zaparkować za darmo. Czyli pomyślcie, po 10 euro więcej I do tak sobie. już jest chyba za darmo, bo już nie ma obsługi w budce do płacenia za parking. Na patencie niezłym lecą chłopaki. Mam tak, że tutaj to hotele i restauracje, no hotele i restauracje dokładnie, no tak chciałem powiedzieć, wczoraj się powtórzyłem. No, widać, że są naprawdę na tak mocnym poziomie. Tutaj, czyli nikt bez pieniędzy się nie zatrzymuje. Może zajrzeć do karty w sumie, zobaczyć. No za jakąś rybkę tam było coś około 20-25 euro. Za mięsko po 26-28. I tak myślałem, że będzie drożej. Chodźcie, jaka to jest czyściutka woda. A jesteśmy w takim miejscu, że zazwyczaj jak są łódki, to różnie bywa. No. Czy chciałabyś coś, Ala, powiedzieć Tak, teraz? wyczytaliśmy, że ten kościół tam, nie ta pierwsza wysepka tutaj, tylko tamta. Czekaj, muszę dobrze wskazywać twoimi palcami. Wyczytaliśmy, że Okej. jest to o tyle ciekawe, Okej. że ta wysepka powstawała przez wieki, przez usypywanie kamieni i skał. Więc no, ciekawe to jest. Dobra. I... A teraz ten drugi po lewej? Dobrze, Okej. no, ale tak, to Ja, nie? jest katolicki klasztor Świętego Grzegorza. Tak. A jutro zobaczycie A to na dokładnie to- z lotu ptaka. Tak, ale na tą wysepkę, na tą pierwszą, ona się Czekaj, nazywa czekaj. Wyspa Gospa. Okej, tu jest. okej. Na Wyspa Gospa można popłynąć za 5 euro w 2 strony stąd. Tak, także jak ktoś wam będzie chciał strzelić na parkingu za 15, to To nie nie bierzcie. kupujcie. Bo to oszustwo. Ej, ale tu jest w ogóle tak mega romantiko, naprawdę. Ja to nie wiem, ale chyba. Nic, tylko trzeba szukaj sobie wyjść na chłopa jakąś- i- Chyba trzeba wyjść tu na jakąś romantyczną Tak. kolację. Nie, Stawiasz? tak naprawdę pójdziemy pewnie na burkę z piekarni. Ale czemu przebrałeś się za Ja truskawkę? kiedyś słyszałam, że Angelina Jolie ma tutaj swój apartament gdzieś, ale nie wiem ile w tym jest prawdy. Ogarnij do niej numer. Ale czemu jesteś truskawką? Nie, ja jestem właśnie, to jest taka idealna sukienka, znaczy ja ją kupiłam w ogóle do Włoch, bo ona jest taka właśnie na Włochy, no ale no to taki malutki falstarcik. Mi przypomina truskawkę. Czasami jestem groszkiem, czasami jestem truskawką.
Nie, ale naprawdę tak teraz szczerze mówiąc, jak tutaj będziecie w okolicach, przyjedźcie tutaj, bo nawet żeby się przespacerować. Teraz przy zachodzie słońca. Jeszcze te góry takie, nie? Wiem, że ostatnio parę osób pisze, że za dużo mówię, że coś jest ładne, piękne i tak dalej. No ale jeśli coś jest, to co mam powiedzieć? Mało jest zamienników słowa ładne albo piękne. Wypływa wycieczkowiec, ale to nie jest wcale taki duży. Wiecie co? Powiem wam tak, jak przyjedziecie sobie tutaj, jeśli nie będziecie chcieli na przykład zjeść od razu gdzieś tam na początku, to tutaj jak się przejdzie już kawałek, jesteśmy teraz w restauracji, gdzie ceny są takie same lub niektóre rzeczy są nawet tańsze niż my jemy u nas w Budwie, w takiej restauracji. A siedzimy w pięknym miejscu z pięknymi widokami. Na przykład u nas za zupę się płaciło 4 euro, tutaj ta zupa jest po 3 euro. Jakieś całe zestawy mięsne też po 9 euro. Czekajcie, bo akurat pierdnął. O, znowu. No. No nie wiem. Przesadza, już 4. raz pierdnął. No i nie wiem na czym skończyłem, bo mi przeszkodził. Ceny są naprawdę tu bardzo dobre. Za 9 euro, za 8 euro, za 13 to macie cały mięsny plater, 550 gram. Jak na to miejsce Ludzie stąd poszli, może chcemy się tam przesiąść? No jeśli się uda, to się przesiądziemy. Ale jestem niesamowicie zaskoczony. Także myślę, że przyjdziecie, to będziecie bardzo przepłacać, bo naprawdę można zjeść też tanio. Tylko pamiętajcie, żeby wybrać odpowiednie miejsce. Moje ulubione danie na Bałkanach. Kebab cici i ajvar. Ajvar? Sos ajvar, no. Sos ajvar. W połączeniu ze sobą jest tak pyszne. Z tym mi się kojarzą Bałkany. Wieczór romantiko, wszyscy kolacje. Fajnie wszystko świeci. No, my się zbieramy już powoli do domu. Do hotelu trzeba jakiś film oglądać, wyspać się. Rano pobudka o 7, śniadanie, siłownia. No i się zbieramy. Powoli będziemy wracać w tą stronę. Tutaj zahaczymy jeszcze, oczywiście, jak wam mówiłem. I lecimy w stronę Chorwacji. Tutaj mają jeszcze bałkański koncert na żywo. Ale chciałabyś bałkański koncert? Co? Chciałabyś bałkański koncert na żywo? Już miałam wczoraj. No właśnie, czekałem co odpowiesz. Bo już czekałem na to, żeby odpowiedzieć, że ogólnie chciałabyś. Mi się podoba muzyka bałkańska, żeby to nie zabrzmiało tak, że ja uważam, że ona jest jakaś zła, tylko po prostu nie na taką imprezę w klubie. No zdecydowanie. A wiecie co jest najlepsze? Tutaj w każdym klubie było to samo. Tutaj wszędzie, gdzie wcześniej chcieliśmy zaglądać, to były jakieś koncerty bałkańskie. Szok po prostu. Teraz jest niesamowicie piękne, po prostu nie mogę się przestać zachwycać. Dziś dzień w nocy. Pokażę wam, jak śniadanko tutaj wygląda. O 8 rano można sobie przyjść. Dzisiaj byłem za wcześnie, także musiałem czekać. Naprawdę powiem wam, że cena jest odpowiednia do tego, co można tutaj dostać. I tam jeszcze napoje. Tutaj jeszcze płatki sobie można wziąć, czy na słodko. To jest dobrze. I na sam koniec jeszcze przed wyjazdem piękny widoczek. No i to naprawdę wygląda, jakby to był taki fiord. Szerszy? Taki szerszy, bo szerszy. Nie dziwię się, że tak mówią. Cudownie to wygląda.
odcinku. Dzięki wielkie. W kolejnym zobaczycie ceny, jakie są w Czarnogórze. A następnie jedziemy do Chorwacji. Sorry, coś mi ugryzło. Pozdrawiamy. Trzymajcie się, zostawcie komentarz, lajka i subskrypcję. Lecimy po 400 000.